Dziś projekt rzeźba w technice utwardzania tkanin z wykorzystaniem produktów firmy Powertex. Ja wykorzystam utwardzacz w kolorze szarym. Zrobię taką postać siedzącą na styropianowym klocku. Będę potrzebowała klocek styropianowy oraz oczywiście postać, a także tkaniny do zrobienia szat postaci. Za chwilę pokażę Wam, jak taką postać skonstruować. Tutaj wspomnę, że zamiast tego styropianowego klocka może być klocek drewniany lub każda inna podstawa. Do wykonania postaci potrzebuję dwóch drucików, takich miękkich florystycznych, o długości około 60 cm każdy, które skręcam wokół siebie na długości około 8 cm, oraz jeden krótszy drucik, który skręcam, tak jak widzicie, w formie takiej pętelki, to będzie główka, i okręcam wokół ramion rączek, a pozostałe druciki doczepiam tutaj do bioder, tworząc taki korpus. No i jak widzicie, szkielet takiej postaci jest już gotowy. Teraz, aby nadać jej kształtów, będę potrzebowała folii aluminiowej. W tym momencie tutaj zrobiłam główkę. Oczywiście to nie jest jedyna metoda, jaką się stosuje, także każdy wybiera swoją własną. Moja jest taka najwygodniejsza. Można oczywiście główki konstruować przy pomocy odlewów masek gipsowych oraz popiersi, ale ja tutaj Wam pokazuję taką prostą postać bez dodatkowych detali. Rączki. Bardzo ważna tutaj rzecz, jeśli chodzi o rączki i nóżki, ponieważ owijając folią metalową kończyny, musimy to zrobić tak, żeby ta folia nam się nie okręcała, czyli nie możemy jej po prostu ugnieść, ale musimy ją owinąć i dodatkowo ścisnąć, tak jak widzieliście. Ja tutaj takim ruchem okrężnym, ściskającym w dół się przesuwałam i ta folia mi tutaj nie tańczy. W tej chwili konstruuję tutaj korpus. Można dorobić kształty kobiece, oczywiście bioderka, nogi. To wszystko zależy od tego, ile tutaj tej folii naddamy. O, i tak wygląda właśnie taka postać we wstępnej fazie. Tutaj mam już drugą, którą Wam pokazuję z kształtami bardziej uwypuklonymi. No i teraz całą tą postać muszę zabezpieczyć taśmą papierową malarską. Ona mi dodatkowo tutaj wzmocni tę konstrukcję, a tutaj widzicie już taka właśnie postać cała wykończona. Ja tutaj dodatkowo jeszcze tą taśmą podkleję miejsca, które uważam, że powinny być bardziej zabezpieczone. No i dobrą praktyką w tym momencie jest pokrycie takiej postaci preparatem Powertex, czyli cała postać obmalowana tym preparatem. To nam bardzo ładnie utwardzi sylwetkę tej postaci. Oczywiście musi być ona już w takiej pozie jak docelowo. W tym momencie wycinam z tkaniny bawełnianej spod koszulka kawałek, który będzie szatą dla mojej postaci. Obcinam wszelkie szwy, ściągacze, bo to mi nie będzie potrzebne. Ja będę potrzebowała taki kawałek w kształcie trójkąta, a dodatkowo tutaj biorę sobie taką dzianinkę, to się nazywa cotton sleeve. Jest to taki rodzaj bawełnianego rękawa. To jest taka dzianina rozciągliwa, bardzo fajna, bardzo ładnie wygląda na właśnie postaciach, na rzeźbach. Tu jak widzicie, ona się ciągnie. Ja odetnę sobie około 15, maksymalnie 20 cm. No i dodatkowo wykorzystam takie ściereczki bawełniane na rolce. Takie ściereczki, to jest czysta bawełna, tnę sobie na paski około 4 cm i one mi spowodują to, że wygładzą miejsca, które będą widoczne spod szat, czyli główka, dekolt. Jeśli ktoś chce, żeby były widoczne rączki, dobrze jest właśnie takimi kawałeczkami tych ściereczek to okręcić, ponieważ one mają bardzo fajną fakturkę po namoczeniu, można je modelować, po prostu wygładzają, nie widać tego papieru, tej taśmy malarskiej. Dają taką bardzo jednorodną i gładką powierzchnię.
Postać jest już wstępnie okręcona, ona sobie podsycha, a ja w tym czasie muszę tutaj pomalować cały klocek. Pozostawiam go do wyschnięcia. No i w tej chwili przechodzę do już ubierania mojej postaci, czyli muszę namoczyć obie tkaniny bardzo dokładnie. Pierwsza ta tkanina bawełniana spod koszulka, ona nie może mieć tutaj żadnych prześwitów, musi być bardzo dokładnie namoczona, ale uwaga, też odsączona, czyli ta tkanina musi być odciśnięta. Nie mogą tutaj mi wystąpić żadne zacieki, ponieważ to będzie brzydko wyglądało. No i taki, jak widzicie, dosyć duży trójkąt tej tkaniny będę nakładać na postać. Tutaj dodatkowo sobie utwardzaczem smaruję to miejsce, w którym ta postać będzie siedziała, ponieważ utwardzacz też działa jako klej, także tu już nie musimy stosować żadnych klejów, to nam się pięknie, ładnie zespoli na trwałe. No i tak jak widzieliście, zakładam od tyłu tę tkaninę w formie takiej peleryny, no i teraz już tylko będę formować, tak jak sobie to ustaliłam. Moja postać będzie miała rączki schowane pod szatą, także nie muszę tutaj żadnych rękawków robić. Stylizuję tutaj tak, jak uważam, że to będzie ładnie wyglądało. W tym momencie moczę drugą, tym razem dzianinkę, cotton sleeve i tak samo musi być dokładnie namoczona i nakładam na postać. Oczywiście można te tkaniny obcinać. Ja tutaj cały kawałek zakręciłam 2 razy wokół. No i został mi jeszcze kawałeczek odcięty z tej pierwszej bawełnianej szmatki. Ja tutaj ponadcinam i zrobimy coś na główkę, żeby to nie była taka po prostu głowa bez niczego. Taka postać powinna wyschnąć około kilku godzin, żeby nam się to wszystko ładnie utwardziło, abyśmy mogli później wystylizować tę postać, czyli pocieniować. Ja do cieniowania używam pyłków Color Max oraz pigmentów sypkich, ale to zobaczycie w dalszej części filmiku. Tutaj cały czas sobie układam te tkaniny, dzianinki. Teraz na moim tym cokole styropianowym będę chciała uzyskać efekt kamienia i tutaj wykorzystam preparat, taki proszek celulozowy, który nazywa się Stone Art i tym proszkiem na mokrą powierzchnię podsypuję. Wcześniej, jak widzieliście, ja tutaj poprawiłam pędzelkiem, czyli dodałam tego utwardzacza preparatu, a teraz podsypuję, doklepuję, dosypuję i za chwilę, jak mi się tutaj już ta powierzchnia ładnie cała zapełni tym proszkiem Stone Art, to będę wygładzała ręką, tak bardzo dokładnie masując. Tutaj podkreślę, że nie chodzi o to, żeby to w tym momencie dociskać, bo my po prostu część tego proszku skulamy, tak, dociskając. Chodzi o to, żebyśmy go masowali, czyli podsypujemy, uklepujemy, ten preparat jakby wsiąka w ten proszek celulozowy i on zespoli nam się z tą powierzchnią i teraz go wygładzamy, masujemy, można powiedzieć tak, jakbyśmy szlifowali. W tym momencie możemy dodać jeszcze jakieś tam efekty kolorystyczne, czyli gdzieś tam palcem delikatnie nabieramy sobie jakiegoś pigmentu, no i wcieramy tutaj w tę powierzchnię, żeby uzyskać właśnie efekt takiego kamienia. Ja tutaj dodatkowo tym proszkiem posypałam sobie też postać, ponieważ ona jest jeszcze mokra, jak widzicie, to wszystko jest jeszcze miękkie, to mi się to ładnie tak pozakleja, da to taki efekt takiej starości, tak. Myślę, że będzie dość ciekawie to wyglądało. No i z tym naszym proszkiem Stone Artem postępujemy tak na każdej ściance tego naszego klocka, którą tutaj widać, czyli podsypujemy tym proszkiem, wklepujemy i tak jak widzicie masujemy aż do uzyskania takiej lekko błyszczącej powierzchni. Kiedy już
skończymy z efektem kamienia, to musimy tę postać zostawić na kilka godzin na wyschnięcie, aby ta tkanina szaty nam się utwardziła, aby nam łatwiej było tutaj cieniować i wystylizować tę postać. Zostawiamy to najlepiej w jakimś ciepłym pomieszczeniu. Oczywiście można by było podsuszyć suszarką, tylko pamiętajmy o tym, że preparaty utwardzacze są termoplastyczne, czyli my suszarką, susząc gorącym strumieniem powietrza, one po prostu robią się miękkie, my je wysuszamy, ale są dalej miękkie. No i tutaj widzicie już postać po kilku godzinach wysychania, to wszystko już nam ładnie stwardniało i ja w tej chwili, używając lakieru akrylowego, płaskiego, miękkiego pędzelka oraz pigmentów sypkich lub pigmentów metalicznych, u nas one występują pod nazwą Color Max i dostępne są w naszym sklepie. Ja tutaj stylizuję sobie tę postać, czyli albo całą cieniuję, albo poszczególnymi kolorami sobie wycieniowuję poszczególne szaty. Tutaj, jak widzicie, bardzo fajnie to już zaczyna być widoczne. To dopiero teraz nabiera takiego fajnego uroku i widać tak naprawdę każde ułożenie tkaniny. No i tutaj bawię się po prostu z kolorami. Ja w tym projekcie użyłam pigmentu sypkiego w kolorze białym i w kolorze ochra oraz dwóch pyłków metalicznych Color Max. Jeden to zieleń, a drugi miedź. I właśnie tak jak powiedziałam, przy pomocy lakieru akrylowego nabieram sobie te pyłki, rozcieram, nadmiar oczywiście odsączam, tak żeby nie było jakichś tam mocnych maźnięć pędzlem, no i cieniuję sobie tak jak lubię. Taka postać wycieniowana oczywiście wymaga jeszcze zaimpregnowania, także proponuję tutaj lakier w sprayu, czy to w wersji matowej, czy z połyskiem. Psiknąć, to nie musi być takie mocno polakierowane, ale chodzi o to, aby zabezpieczyć. Zapraszam Was do naszego sklepu kreateria.pl, do nas, do Wrocławia, tutaj stacjonarnie. Zapraszam serdecznie i mam nadzieję, że ten projekt Wam się podobał.